Roxolana to była potężna postać. Rozumiem, czemu piszą o niej powieści, kręcą filmy, bo z niewolnicy, małej dziewczynki trafić do haremu, z nałożnicy stać się faworytą, a potem oficjalną żoną. A potem, żeby cię jeszcze w latach 2000 zagrała Olga Sumska. Olga Sumska? To jest kariera, to jest życie. Dla czegoś takiego warto żyć, żeby na koniec zagrała cię Olga Sumska. A w komentarzach regularnie wzywają nas do zwrócenia uwagi na historię powszechną. Dziś po raz pierwszy wyjdziemy poza granicę Ukrainy i porozmawiamy o naszej rodaczce, która zrobiła oszałamiającą karierę w Turcji. To Roxolany. Jewchen, kim była, jak się nazywała, co o niej wiadomo, co jest mitem, a co prawdą. Roxolana, trzeba wiedzieć od razu, że to nie jest jej imię, to znaczy ona sama tak siebie nie nazywała. Roxolana to imię, które nadali jej europejscy podróżnicy. Cóż, przede wszystkim był to dyplomata Świętego Cesarstwa Rzymskiego, on nazwał ją to Roxolana. I stąd właśnie wzięło się odniesienie do jednego z plemion sarmackich, które zamieszkiwały południe Ukrainy, a Roxolanie utożsamiani byli właśnie z Rusią i dlatego Roxolana oznacza właśnie tę z Rusi. W XV wieku był też taki Stanisław Orzechowski, filozof, który nazywał siebie Roxolanus, właśnie utożsamiał się z Rusią. Więc Roxolana to po prostu Rusinka, można tak powiedzieć. Nazywano ją też, jeśli spojrzeć na różne ryciny, pisano tam Rossa po włosku. Rosa albo Rosa. W zasadzie, kiedy badałem i pisałem pracę dyplomową o tożsamościach Ukrainy XVII i XVI wieku i szukałem, jak Włosi nas nazywali, to Rosa było używane głównie w XIV i XV wieku. I Rossa to moim zdaniem będzie Rusinka, a Rosso to będzie Rusin. Ale tak samo tłumaczy się to jako czerwony. Więc można też powiedzieć, że Roxolana, Rosa to czerwona, krasna, czyli piękna. O, może była ruda? Ona to tak. Jest taka badaczka, prawdziwa fanka Roxolany, która od lat naprawdę to bada. Moja babcia. To ja tak tylko. Ona obejrzała wszystkie seriale. Wspaniałe stulecie. Tak, jest tu wiele takich badaczek, które oglądały to stulecie, może nawet nie raz. W zasadzie one mogą lepiej ode mnie opowiedzieć o życiu Roxolany? No w pałacu. Jest Oleksandra Szutko, badaczka, która pisała prace naukowe, nauczyła się arabskiego, osmańskiego, tych wszystkich hieroglifów, żeby czytać listy w oryginale i napisała nawet kilka powieści historycznych. I to, co opowiada się o Roxolanie, ona czerpie z tych źródeł, że tak, rzeczywiście była nieco rudawa i miała jasną cerę. Różniła się od ówczesnych kanonów piękna Imperium Osmańskiego, ówczesnego, powiedzmy, haremu. W ogóle ówczesny ideał kobiety, no to musiała być ciemnowłosa, o piwnych, powiedzmy, oczach i z kształtami, taka bardzo kształtna. A Roxolana była filigranowa i w zasadzie była taka blada i rudowłosa. I jej imię można spotkać jako Anastazja Lisowska czy Lisowska, no i nikt nie zna jej prawdziwego imienia. Historycy w dwóch miastach, w Rochatynie i jest jeszcze jedno małe miasteczko. To Czemerowce? Czemerowce, Dzisiejszy obwód chmielnicki. tak, Czemerowce albo Rochatyn. I to są dwa miasteczka, które pretendują do miana miejsca pochodzenia Roxolany, czy jak ją nazywają Anastazji Lisowskiej, to niby prawdziwe imię. Cóż, tak naprawdę nie wiadomo jak się nazywała, kim była, ale istnieje taka wersja, że pochodziła właśnie z Podola, z tego historycznego regionu i to z rodziny duchownego. Prawda to czy nie? Ale sama jej historia, no jak wspomniałeś, wchodzimy na grunt historii powszechnej, tak? Wchodzimy w historię świata, której Ukraina jest częścią i częścią takiego okresu, który trwał długo, bardzo długo w Europie Wschodniej, a mianowicie handlu niewolnikami. Handlu ludźmi, tak, gdy łowcy niewolników, Orda Nogajska, Tatarzy krymscy brali ludzi w niewolę, czyli celowo brali jasyr, ludzi, żeby ich potem sprzedać w niewolę do Imperium Osmańskiego, które było głównym odbiorcą, bo samo Imperium Osmańskie, cała jego gospodarka opierała się właśnie a nawet sam system polityczny opierał się na niewolnikach. Bo słyszeliśmy nawet o janczarach, prawda? Ale to nie niewolnicy, to poddani, chrześcijańscy poddani na Bałkanach, z których chłopców celowo robiono oddaną gwardię sułtana. Całkowicie przerabiano cię na żołnierza, na muzułmanina, który oddanie służy sułtanowi i Allahowi. Z dzieci można ukształtować przyszłe pokolenie oddane ideologii, a w tamtym przypadku oddane sułtanowi.
Ta gwardia, która może stłumić bunt, na przykład gdyby ktoś wystąpił przeciw sułtanowi, choćby jego brat, a janczarzy murem za sułtanem. I ten handel niewolnikami, janczarzy jako poddani. A nawet na dworze sułtańskim z niewolników wywodzili się później różni urzędnicy. To właśnie w pałacu sułtana kształcili ich tureccy filozofowie, tureccy uczeni i wychowywano ich całkowicie w religii islamu. Wyobrażasz sobie, z niewolnika robią potem oddanego uczonego tego imperialnego świata, który będzie pracował dla imperium. I oto Anastazja Lisowska, powiedzmy umownie, bo od XIX wieku przyjęło się to imię Roxolana, to dziewczyna nie jak janczarzy poddani, to dziewczyna, która trafiła do niewoli u Tatarów krymskich, no do niewoli, po prostu ją porwano. Nie wiadomo w jakich okolicznościach. Może była gdzieś w polu, może szła do kogoś w gości, a może krzątała się gdzieś przy chacie. Nie wiadomo jak, ale wzięto ją właśnie do niewoli. I tylko pomyślcie o tym. Miała 9, może 10 lat, kiedy ją tak porwano. Przejść przez takie cierpienie. Zabrano cię z domu, od rodziców, dziecko, no taką dziewczynkę. Wyobraźmy sobie rodziców Roxolany. Załóżmy, że my, no mamy żony, niech będzie, że jesteśmy w XVII wieku czy XVI, no jacyś sodomici. Wychodzimy sobie popracować w polu, jesteśmy chłopami, niech będzie, albo mieszczanami, kimkolwiek. W tatarską niewolę mógł popaść każdy, czy to książę, czy chłop, czy twój giermek. Tak samo można było trafić do niewoli u Tatara krymskiego. I oto żyjemy w XVI wieku, powiedzmy w 1500 roku. Jesteśmy na Podolu, niech tam będzie książę Konstanty Ostrogski czy ktokolwiek. Lokalna władza nie może nas obronić, najazd Tatarów. I w tym momencie, jeśli widzisz na własne oczy, że zabierają ci dziecko, tak, błyskawicznie, po prostu odebrali ci dziecko, no to jest tragedia. Wyobraź sobie, że to jedyne dziecko. Idziesz tam ileś tygodni, zatrzymujesz się przed Krymem, no. Właśnie wtedy zabierano tych ludzi, zbierano ich przed Krymem, żeby nie płacić podatków, bo za handel niewolnikami też trzeba było zapłacić określoną stawkę. Otworzyć działalność, kody PKD. Tak, kody, działalność, a tu masz tak, 89,93 handel ludźmi. handel ludźmi. Stoisz pod Perekopem i wyobrażasz sobie, że ktoś ją przekazał dalej. I ona znalazła się w samym Hanacie krymskim. I przecież nie od razu trafiła do sułtana. Do samego sułtana. Była jeszcze u Hana krymskiego i to właśnie Han krymski podarował ją sułtanowi z okazji objęcia tronu Sulejmanowi I, którego, wiesz, nazywają wspaniałym albo kanuni, czyli prawodawcą. To ten wspaniały, wiesz, jak mówimy Włodzimierz Wielki czy Jarosław Mądry, a tam Sulejman I wspaniały, to szczyt rozkwitu Imperium Osmańskiego, kultury osmańskiej, dworu osmańskiego. Był tak olśniewający, że nawet, wiesz, zachwycał Europejczyków swoim przepychem. To on został mężem Roxolany w przyszłości. I jemu, miał wtedy 26 lat czy 25, podarowano dziewczynę, która miała 15. Ona przez jakieś 4-5 lat była jeszcze na samym Krymie i wysłano ją jako prezent. I co ciekawe, znamienne jest to, że od tego momentu właściwie nigdy więcej nie była na Ukrainie. I z Ukrainą no, już jej nic nie łączyło, poza tym, że się tam urodziła. I w przyszłości, będąc na dworze, przechodząc przez te wszystkie etapy swojego życia, no najpierw niewolę na Krymie, potem trafienie do tureckiego sułtana, a następnie dłuższy pobyt w haremie, gdzie codzienność była pełna wyzwań i niepewności. Potem tę trudną rywalizację z innymi kobietami, które również walczyły o względy sułtana i w końcu zostajesz to władczynią. To znaczy zostajesz żoną najpotężniejszego człowieka no na tym terytorium, no jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie w tamtym czasie, tak? Sulejmana, gdzie władza pochodzi od Allaha, to także przejaw ustroju, tak? I on ma, powiedzmy, obowiązek służyć Allahowi, aby ludzie wokół niego byli szczęśliwi i aby mógł on sprawiedliwie rządzić. I ona staje się z niewolnicy. Ukrainka, Rusinka staje się wpływową osobą. I przez 28 lat była żoną, no aż do śmierci, 28 lat żoną najpotężniejszego człowieka, no jednego z najpotężniejszych ludzi w Europie, tam, w Azji Środkowej i na świecie w ogóle. 28 lat. I trzeba zrozumieć, że to jej charakter zdołała nie zamknąć się w sobie, jakoś tam nie... ale stać się niemal no, równoprawną, powiedzmy, innym o szlachetnym pochodzeniu, bo w haremie sułtana i w ogóle jego żony inne i poprzednie były przecież szlachetnie urodzone. Wcześniej na przykład
Sułtanowie mieli żony Bizantyjki, żony Bułgarki, żony Serbki, które były księżniczkami, które były księżnymi. A tutaj zwykła dziewczyna, która zyskuje popularność, staje się faworytą, no właśnie faworytą samego Sulejmana. W haremie oczywiście były żony. I nawet w haremie to, co stało się z Roxolaną, a przecież nie była ona pierwszą taką faworytą oczywiście, chociaż on się w niej niby zakochał, pokochał ją taką, jaka jest. I mówią nawet, że nie za jej urodę zewnętrzną, tak? Ale że ona tak zapadła sułtanowi w duszę swoim rozumem, bystrością w ten sposób i miała konkurentkę. Cóż, w ogóle wszystkie są tam konkurentkami, jeśli o tym pomyśleć, tak? Ale są konkurentki ważne. Mahidevran. Mahidevran była właśnie rywalką Roxolany. Ona pochodziła z Czerkiesji, to tam Kaukaz, przedkaukazie i ona jest przecież szlachetnego pochodzenia. Do haremu trafiła, gdy miała 10 lat i ona czuła, że jest bardziej szlachetnego pochodzenia, że jest i faworytą, i żoną, a tutaj no po prostu jakaś plebejuszka, niewolnica i ona jej wyrwała wszystkie włosy, podrapała twarz, tak? I ona postąpiła sprytnie. Ona powiedzmy weszła w rolę ofiary. I potem sułtan wzywał ją do siebie, a ona nie przychodzi. Mówi, w takim stanie nie mogę przyjść do was i was obrazić, ponieważ no cóż, Mahidevran to zrobiła. I on ukarał za to Mahidevran. I od tego momentu Roxolana staje się numerem 1 u sułtana. Tak, i oto w 1530 roku oficjalnie zostaje żoną. Żoną przez 28 lat, aż do śmierci. W 58 roku zostaje jego żoną. I tutaj można śmiało powiedzieć, że Roxolana to potężna osoba, sułtanka. Starała się, aby jej syn Selim został przecież przyszłym sułtanem. I w zasadzie korespondowała z innymi władcami innych krajów. Korespondencja. I tutaj znowu, mnie osobiście, to po prostu jestem w szoku. Rozumiem, czemu piszą o niej powieści. Można kręcić filmy. Bo niewolnica, mała dziewczynka, trafia do haremu, z nałożnicy staje się faworytą, potem żoną, a Potem, żeby ciebie. Jeszcze w latach 2000 zagrała Olga Sumska. Olga Sumska? To jest kariera, to jest życie. Dla czegoś takiego warto żyć, żeby na koniec zagrała cię Olga Sumska. Nas Olga Sumska już nie zagra. To nasza stała rubryka Żebracy z Sum, w której na wszelkie sposoby zarabiamy kasę, a w zamian dajemy wam ciekawy fakt historyczny o sianie. Dziewchen, jaki ciekawy fakt historyczny o sianie przygotowałeś na dziś? Znalazłem ciekawy fakt historyczny u badaczki Roxolany Aleksandry Szutko. Z listu. To po prostu super list. Sułtan był na wyprawie. Wtedy nie była jeszcze jego oficjalną żoną, ale była faworytą. Korespondowali ze sobą. I sułtan wysłał list, wysłał kosztowności, a raz wysłał też 5000 florenów. A na nasze pieniądze to wychodzi ponad 700 000 dolarów. I wysłał, ale był z niego romantyk, włos ze swojej brody, a ona mu odpowiada. Dla mnie włos z waszej brody jest droższy nie tylko od 5000 florenów, ale i od 100 000 florenów. Wiesz coś o warunkach życia w haremie? Było tam okej, czy raczej ciężko? Słuchaj, o haremie i warunkach życia tam na pewno nic nie będę wiedział, bo gdybyś choć jednym okiem zerknął, co tam się dzieje w haremie, to koniec, czekała cię egzekucja. Bo to był teren bardzo zamknięty. Właśnie dlatego eunuchowie tam pilnowali, tylko oni mieli dostęp z mężczyzn, tak? Wciąż nie rozumiem, dlaczego czarni eunuchowie. Ciemnoskórzy. Ciemnoskórzy? Tak, czarni, ciemnoskórzy eunuchowie. I był tam zwierzchnik, białoskóry eunuch, ale eunuchowie. Rozumiesz, eunuchowie, którzy pilnowali. To był cały system i był on zamknięty. Nikt nie mógł zobaczyć, co tam jest, bo i obrazów nie malowano, nikt nie widział. Hürrem Sultan. Pierwsza zasada haremu. Nikt nie może wiedzieć o haremie. Tak, i coś w tym stylu właśnie jest. A jak my sobie wyobrażamy harem? Nałożnice, łaźnia, hammam, 400 metrów kwadratowych materaca. szisze, tak? No co ty, wyobrażasz sobie tam jakieś nałożnice u sułtana i myślisz, no, to jest super, tak? To może byłoby marzenie wielu mężczyzn, ale harem to w ogóle temat religijny. To jest zamknięta przed światem zewnętrznym, wiesz. Przestrzeń w każdej muzułmańskiej rodzinie i przede wszystkim jest to przeznaczone dla kobiet. Kobiety, tak? Tam żona, dzieci, no, czyli córki. Czyli żeby nie widział ich świat zewnętrzny. I harem sułtana to oczywiście to samo. Takie haremy miał nie tylko sułtan. Inni też je mieli, nawet zwykła rodzina muzułmańska w Imperium Osmańskim miała swój harem. Bo to po prostu część domu i według szariatu, czyli według muzułmańskich powiedzmy praw,
Według samego islamu musi być taka przestrzeń. I jeśli jest nałożnica, tam nawet na przykład, ile tam może być nałożnic? 150, tak? A nie każda w ciągu swojego życia może trafić do sułtana. No i to spotkanie może się zdarzyć raz na całe życie, a dziewczynę trzeba było przygotować do tego momentu. I byłem w szoku, gdy się dowiedziałem, że tam peeling, depilacja, masażyki, to wszystko robiono przed tym, jak szło się na spotkanie z sułtanem. I w haremie to oczywiście cały system. W haremie były kobiety. Haremowi przewodziła oczywiście matka sułtana. Walide Sultan, tak, to ona tam rządziła. Z haremu możesz wziąć sobie żonę. Nie jedną żonę, 4 żony były dozwolone. To dawało plus dla ciągłości sukcesji tronu, bo w Europie bywało tak, że na przykład dynastie wygasały, bo było tylko jedno małżeństwo i jeden syn, a w sułtanacie czegoś takiego nie było. Problemów z sukcesją, tak, były różne konflikty, walka o władzę, ale nie było takich problemów. No, dynastia Osmanów od 1300 i proszę bardzo, aż do upadku, czyli do początku XX wieku, tak? Wracając do Roxolany, ustalmy, skąd w ogóle czerpiemy o niej informacje. Czy ktoś opisywał jej życie, czy zachowały się gdzieś jakieś dokumenty? Wszystkie obrazy, które są namalowane, zostały namalowane, tak? Obrazy namalowane na podstawie Z tych opowieści. z opowieści. Są relacje eunuchów, którzy akurat tam byli, pracowali powiedzmy w samym haremie, ich tam niby przekupiono, no tak. I europejscy, weneccy, włoscy malarze właśnie ją namalowali i wszystkie te portrety są inne. To raz. Po drugie badania, no znowu mówię przecież, jest osoba, która jest wielką pasjonatką tego, nauczyła się tego języka. I źródła, które tradycyjnie mamy, to opisy z XVI wieku i przede wszystkim to europejskich podróżników, posłów, Wenecjan, na przykład tam ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego, którzy coś opisywali, że oto sułtan ma faworytę, jest tam żona i właśnie no, Roxolana, nawet tak ją nazwali, to przecież ona ma na imię Hurrem tak się nazywa i co tłumaczy się jako uśmiechnięta, radosna, o taka właśnie. Ja konkretnie na przykład, jak korespondowała, pisała listy, żyła na dworze, to w archiwach oczywiście, w Turcji przede wszystkim się znajduje i troszkę gdzieś może tam w Europie, ale głównie to Stambuł, no tak, sama Turcja. A opowiedz jeszcze o relacjach ówczesnej Ukrainy z ówczesnym Imperium Osmańskim. Co się dzieje w naszych relacjach w tamtym czasie? Cóż, to wspaniałe, bo to XVI wiek. Mówiliśmy już, że to pierwsza połowa XVI wieku, czyli 1500-1550, gdzieś Do 48 ona. ten przedział czasu. Nie jesteśmy jeszcze z wami w jednym państwie z koroną polską, czyli tak, to było jeszcze osobne Wielkie Księstwo Litewskie i osobna korona polska. Czyli Galicja była w składzie korony polskiej, Podole, Kijowszczyzna, Czernichowszczyzna w składzie właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym momencie mamy książąt ostrockich w WKL, tak, i relacje właśnie z Turcją mamy przede wszystkim przez Hanat Krymski. Ciągłe najazdy w XVI wieku, małe, duże. Nawet przecież z tobą nagrywaliśmy, te wszystkie najazdy docierały aż tam do obwodu lwowskiego i dalej, brali ludzi, ale tak samo były też relacje sojusznicze. A jeśli wziąć relacje między ludźmi, to zawsze był też handel. Bo jak są badania Aleksandra Hałenki, on mówił, że kozactwo, które powstało, no mówi, że musimy troszkę zrezygnować z takiej narracji, że kozacy pojawili się głównie dla ochrony prawosławnych i tak dalej. Nie, bo pojawili się kozacy, a najazdów nie ubyło. Czyli to była samoorganizacja, taka wspólnota wojskowa i w tym momencie u nas kozactwo nabiera idei, ponieważ Dymitr Bajda-Wiśniowiecki tworzy u nas pierwszą sicz właśnie w XVI wieku i mówią, że on gdzieś w latach 30. Dymitr Bajda-Wiśniowiecki przez 5 miesięcy był w Stambule, Konstantynopolu. Słyszałem legendę, że to właśnie Roxolana pomogła mu w pobycie w Stambule. Bezpiecznie. No właśnie tak. To prawdopodobne, bo są dowody na to, że tam był. To tak. Myślałem o Bajdzie Wiśniowieckim. W Turcji powiesili go na haku, a sułtan strzelał do niego z łuku prosto w niego. To już jest opisane niemal jak w legendach, można tak rzec. Mieliśmy też własne sprawy. Naszym głównym wrogiem było wtedy Carstwo Moskiewskie. Bitwa pod Orszą nad Wiedroszą, te wszystkie starcia. A w 1500 roku zdobyto Putywl, tak? I trwała ekspansja Moskwy. Hanat Krymski bywał sojusznikiem, ale i wrogiem. Ale przede wszystkim gospodarka. No cóż, zajmowali się handlem niewolnikami, chociaż według badaczy nie przynosiło to Tatarom większych korzyści materialnych, ani też nie poprawiało ich sytuacji.
Zyski czerpała głównie Turcja, gdzie ich dalej odsprzedawano, tak? Zwłaszcza miasto Kafa. To po co to robili? To dla zabawy? Nie, chodzi o to, można powiedzieć, że zysk faktycznie był, choć w rzeczywistości był on bardzo niewielki. To prowokowało do kolejnych najazdów, by znów spróbować zarobić. Jak kasyno. Czysty hazard, co? Hazard, dokładnie. I co ciekawe, niewolę kojarzymy z łacińskim słowem res, czyli rzecz. Stajesz się całkowicie rzeczą. Nie jesteś człowiekiem, lecz rzeczą. Właściciel może zrobić z tobą wszystko. Ale Imperium Osmańskie to nie tylko sam handel ludźmi, ich wykorzystywanie, niszczenie czy robienie z nimi czegokolwiek. Ten handel, nie usprawiedliwiając go, bo handel ludźmi to przede wszystkim Tylko nie mów, że to był humanitarny handel. tak, w pewnym sensie. Posłuchaj, w starożytnym Rzymie za Marka Aureliusza nastał humanizm. To wtedy na niewolnika nie patrzono już jak na res, na rzecz, lecz jak na człowieka. I właściciel nie mógł go już bezkarnie zabić. Groziły za to wysokie grzywny, a nawet kary karne, bo on też potrafił myśleć. Wielu niewolników zostawało na przykład filozofami. Podobnie było w Turcji. Są przekazy, że wielu ludzi wziętych w turecką niewolę nie chciało już wracać. Bo było im lepiej niż w domu. To tak? Dawno temu czytałem artykuł i nie wiedziałem, kto go napisał. To tekst z 2012 roku. Zauważyłem to przygotowując się do dzisiejszego podcastu i w ogóle znalazłem jego pracę i dzieła, bo jest turkologiem, zajmuje się Imperium Osmańskim, a w ogóle stepowym Krymem i Hanatem Krymskim. I on mówi, że wtedy trafić do niewoli, a różnica między Ukrainą a Turcją była jak teraz między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W zasadzie, jeśli trafisz do handlu niewolnikami, możesz po 20-30 latach zostać wolnym człowiekiem. Bilet na życie, co? Tak, to taka zielona karta. W sensie tak, 30 lat i możesz tam kimś zostać. Ale oczywiście, naturalnie stajesz się całkowicie, Turkiem, stajesz się, Trzeba przyjąć wiarę. przyjmujesz, tak, niektórzy przyjmują, inni nie od razu przyjmują wiarę. Tak, przyjmujesz wiarę, żyjesz tam, asymilujesz się, stajesz się całkowicie częścią tej tureckiej, powiedzmy, kultury. I tyle. To znaczy, nie latasz jak teraz samolotem czy na galerach. Skoczymy sobie na Krym, pojedziemy do Kijowa, a potem wrócę i będę żyć w Imperium Osmańskim. Ale są realne przekazy, że ludzie trafiali do niewoli i niektórzy mogli nawet zrobić karierę. I to jest właśnie taki przykład. Przejdźmy przez to, o czym już wspomnieliśmy, a więc Roxolana to imię zmyślone. Prawdziwego imienia tej osoby nie znamy. Możemy tylko przypuszczać, że urodziła się w Rochatynie albo Czemerowcach, tak? Mało jest informacji o tym, skąd w ogóle pochodzi, kim byli jej rodzice. Trafiła do niewoli, najpierw na Krym do Hana, a potem podarowano ją Sulejmanowi. Sulejmanowi I. Spędziła trochę czasu w haremie, tam zdołała wypracować sobie pozycję i oto zostaje żoną sułtana. Jak zmienia się jej życie po tym, jak ze zwykłej nałożnicy staje się żoną? No słuchaj, jesteś przecież pierwszą damą. Masz tam te swoje fury, własne wille, naprawdę luksusowe samochody i piękne rezydencje. Ale czy ona była tą pierwszą? Przecież on miał 4 żony. Kiedy została jego żoną, była dla niego jedyną. Była zazdrosna o inne i tak dalej. Była tą jedyną. I w zasadzie nawet harem jako taki przestał istnieć, kiedy została jego żoną. Ale zawsze stała na czele haremu. I jej życie, no patrz, on jej tam dawał. Drogie kamienie, stroje. I Aleksandra Szutko mówi, że miała pensję, na utrzymanie, ileś tam florenów, a to jak na dzisiejsze pieniądze $6,000 dziennie, no tak, $6,000 każdego dnia. A prezenty mogły być rzędu, 500 000 i więcej, przeliczając na dzisiejsze dolary, tak? I oczywiście miała tę ogromną masę pieniędzy, a ponieważ była mądra, to już nie była dziewczyna, tylko dojrzała kobieta. No opowiadaj, zaczyna inwestować, tak? Ona inwestować. Giełdy brokerskie. Kryptowaluty, tak to się zaczyna, Nie, ona jak na władczynię państwa przystało, oczywiście zajmuje się mecenatem i za jej czasów budowane są meczety, powstają budynki o charakterze socjalnym, czyli łaźnie, szpitale. Ona się tym zajmuje. W Wikipedii jest napisane, że zajmowała się kwestią kobiet w haremach. No jasne, przecież ona tam rządziła. Była taką, aktywistką, Aktywistką, feministką, zgadza się? że walczyła o prawa kobiet. Tak, kiedyś widziałem taki, w jednym artykule. To artykuł naukowy, po prostu go nie przeczytałem. Mignął mi przed oczami. Roxolana feministka.
Co wiesz o jej wpływie na życie polityczne Imperium Osmańskiego? Czy to nie jest przesadzone? Czy to fakt, że naprawdę miała tak wielki wpływ na to, co działo się w Turcji? To kobieta, która wpływała na umysł i czyny samego Sulejmana, na wszystkie jego wyprawy, na wszystko, co robił, kogo skazywał na śmierć, a kogo ułaskawiał. Oczywiście ta kobieta miała ogromny wpływ. I od tego momentu sami tureccy historycy na początku XX wieku, pewien turecki historyk ukuł ten termin. Sułtanat kobiet. Mieszanie się kobiet, właśnie kobiet, i to zarówno walidę, matek, jak i nałożnic czy żon bezpośrednio w sprawy państwa. I w tym momencie zaczyna się powolny upadek Imperium Osmańskiego, który postępuje stopniowo po dwóch wielkich klęskach, bitwie pod Chocimiem. To był Sachajdaczny, to jeszcze pierwsza połowa XVII wieku i bitwa pod Wiedniem pod koniec XVII wieku. I tak imperium zaczęło stopniowo upadać. I ciekawe jest to, że zapoczątkowała ten sułtanat kobiet niekoniecznie świadomie. Po prostu tak wyszło, że dzięki wpływom u Sulejmana kobiety zyskały taką władzę, że mogły na przykład wynieść na tron jednego syna, a innego kazać zgładzić. I sułtanat kobiet kończy się również na Ukraińce. Nie wiedziałem, że jest inna Roxolana numer 2, nie Roxolana, a Hatice, Nadzieja. Ukraińskie imię. Okazuje się, że Roxolana nie była jedyna ze swoim losem, że były też inne Ukrainki. I ta kobieta, jak ona się nazywała, To Hatice? Można znaleźć Hatice. To po prostu trudne imię. chyba miała na imię Nadzieja. Przeszła taką samą drogę, to znaczy też wzięli ją do niewoli. No była z haremu, tak? Czy do niewoli, nie wiem czy... No tak, oczywiście, trafiła tam w ten sam sposób. Do niewoli, tak, też była zwykłą osobą, ale ciekawe, że Hatice zamyka ten okres. Zamyka okres, no, sułtanatu kobiet. Mężczyźni rządzili, ale Na Ukraińce się zaczęło i na Ukraińce skończyło. wenecki poseł relacjonował szczegółowo, że tak naprawdę zawróciła w głowie Sulejmanowi, że ludzie myśleli, iż jest jakąś wiedźmą i rzuciła urok na sułtana, bo nie mógł się od niej oderwać. A dlaczego nie mógł? Bo ona naprawdę potrafiła go zrozumieć i potrafiła do niego, no, dotrzeć, a ich serca biły w jednym, wspólnym rytmie. O niej, o Hatice swoją drogą napisano zaledwie parę słów, nawet nie podano. Nie, teraz będzie więcej. Nad tym pracuje Aleksandra Szutko. I o Hatice prowadzi pracę badawczą, po prostu to wojna na pełną skalę, przerwa tam, no ona teraz kontynuuje i już nie wiem, ma już powieść i pewnie praca naukowa już jest właśnie o Hatice i ona ją popularyzuje. Mówi, no Roxolana nie jest jedyna. Jest oto Hatice i ona ją też popularyzuje i myślę, że za kilka lat, myślę, że będziemy o niej słyszeć więcej. Ale ten termin sułtanat kobiet oznacza nie to, że zamiast mężczyzn rządziły kobiety, a to, że kobiety mogły wpływać na mężczyzn i wpływać w ogóle na cały system państwowy. Co zauważyłem, o niej pisali tam w XV, XVI, XVII, XVIII wieku. Nie Ukraińcy pisali, nie ukraińscy autorzy, nie ukraińscy jacyś kronikarze czy historycy. To wszystko od Włochów, włoscy posłowie. Wolter o niej nawet wspominał z jakiegoś powodu. Dlaczego do niej tak dużo uwagi właśnie z Europy? Cóż, przede wszystkim uwaga do samego sułtanatu. No rozumiesz, to taki islamski świat. Sułtan to bardzo najpotężniejsza postać, w ogóle najpotężniejszy tytuł, powiedzmy władca i oczywiście zainteresowanie jakie, a kto tam u sułtana, jaka tam kobieta. A żółta prasa tak się włącza? Żółta prasa, tak, to jak ona wpływa, to my teraz czytamy, tam mówimy, historyk napisał czy coś, a to był podróżnik na przykład albo poseł, tak jak teraz, ty coś możesz opowiedzieć mi, coś zobaczyłeś, właśnie tak było i wtedy, tak. To można powtarzać milion razy, z niewolnicy stać się po prostu żoną najpotężniejszej postaci wtedy w historii, no jak w historii, Sama siebie stworzyła? sama siebie, czas, jak postaci, okoliczności, brutalne okoliczności, ale Ciekawie tak powiedziałeś, że wielu naprawdę chciałoby i wymyślać i mówić o tym, że Roxolana oto ona tęskniła za Ukrainą i pomagała nawet Ukraińcom, żeby było mniej najazdów, żeby w gruncie rzeczy żyło się tam spokojniej. Są jakieś dowody jej samoidentyfikacji jako Ukrainki? no nie, Mówisz teraz nie i jako kontynuacja tego pytania, czy możemy ją wtedy uważać za ukraińską postać historyczną? Jak my jako Ukraińcy mamy ją dla siebie przedstawiać i co pożytecznego z tej historii możemy dla siebie wyciągnąć? przede wszystkim zachwyca mnie historia jej jako człowieka i jako dziewczyny i jako ukraińskiej branki, którą po prostu porywacze ludzi, Tatarzy krymscy po prostu ją zabrali. To jedna z tych, nie ma dokładnej liczby, ale w przybliżeniu
waha się między 2 a 3 milionami. To w XV, XVI i tam zaczynając nawet XVII wiek, ile osób było w niewoli. 2-3 miliony Ukraińców zostało wywiezionych. Tak, 2, tak. I te 2-3 miliony gdzieś tam trafiły do Hanatu Krymskiego, do Turcji, w różne zakątki imperium, rozumiesz? Gdzieś tam wylądowali i zaczęli tam po prostu żyć. Oczywiście wszyscy oni się asymilowali. Chodzi o to, że nasza samoidentyfikacja. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że w XVI wieku, mając 9 lat, kim ona, jak ona się identyfikowała? Tak, mała Ukrainka, Rusinka, tak. A potem dorasta w obcym środowisku. W środowisku początkowo dla niej wrogim. Ona przecież uczy się języka, ona to świetnie zna. Ona się tego nauczyła i pisze, potrafi pisać, jest już muzułmanką i nawet kiedy jej mąż Sulejman wyruszył na wyprawę przeciwko Węgrom, a oni byli chrześcijanami, życzyła mu zwycięstwa nad niewiernymi. Moim zdaniem Roxolana jest częścią ukraińskiej historii. To przykład jak mały, to po prostu Mały trybik. mały trybik, Roxolana to mały trybik spośród tych wszystkich biednych ludzi, których złapano i sprzedano na targu niewolników. To jest po prostu przykład. Jak mała dziewczynka, a mogła trafić gdziekolwiek i w ogóle byśmy o niej nie wiedzieli. I takich są miliony i dlatego, gdy na nią patrzymy, takie same dziewczyny gdzieś tam były, gdzieś też się jakoś wykazały, na przykład jako żona jakiegoś tureckiego możnowładcy, po prostu ich też nie znamy. No, na nasze nie została żoną sułtana, tylko jakiegoś tam burmistrza, Jakiegoś burmistrza, tak? Tam szefa wodociągów. może rozkręciła tam jakiś własny biznes. To znaczy, to jest przykład. A inni, cóż, trafiały do burdeli na przykład, tak? Ktoś tam kończył życie, kogoś po prostu zabito i tak dalej, to jest przykład. A jak możemy ją postrzegać? Oczywiście, to jest nasza część naszej historii, ale trzeba rozumieć, że to osmańska, turecka sultana, to władczyni Imperium Osmańskiego. Są listy i Aleksandra Szutko przytacza piękne listy, bo ona je zidentyfikowała w tych tureckich archiwach, jak ona mówi, niewolnica poetka. Pisze do tureckiego sułtana i tam jest ukraińskie tłumaczenie, którego początkowo nie zrozumiałem, pomyślałem, że może to literówka. No i poetka. I tam jest napisane, nie mogę już cierpieć, a oni są tam na odległość. I ona tam powiedziała, że ogień, coś tam tak, płonie w niej ta odległość. To mnie rozbija, że moja wątroba zamieniła się w kebab. A ja na to i jeść mi się zachciało i coś tu jest niezrozumiałe. Wątroba na kebab. Wątroba na kebab. Chodzi o to, że Jeszcze raz, kto do kogo to pisze? ona pisze do Sulejmana, męża. Do Sulejmana podryw? Nie mężowi, tylko podryw. No to podryw. W zasadzie, po naszemu podryw. Ale kiedy zobaczyłem wyjaśnienie, dlaczego wątroba? Bo my przecież mówimy, jesteś moim sercem, moim serduszkiem, a u Turków to jest wątroba. I mówią, kącik mojej wątroby tam, albo kącik twojej wątroby. To jest coś takiego czułego. I dlatego ona pisze, moja wątroba zamieniła się w kebab. A kebab co? To mięso? To danie mięsne. Smaczne. Przyrządzone, tak? I jak to wychodzi, że po prostu, jakby moje serduszko zamieniło się już, nie wiem, w gulasz, można powiedzieć, nie? No spłonęło. Spłonęło. To właśnie spłonęło, tak? To znaczy, że spłonęło. A kiedy czytasz w takim ukraińskim tłumaczeniu wątroba zamieniła się w kebab, myślisz, Normalnie. to jest jeden z takich przykładów. Cóż, dla mnie to wyraźny akcent, taki headliner do tego, żeby zacząć badać relacje Ukraińców i Turków. Oczywiście. I dzięki Roxolanie możemy dowiedzieć się więcej o tym, jak nasi protoukraińcy trafiali do niewoli na Krym, do Turcji, tak? Jak się tam asymilowali i czy mogli, czy znajdowali sposoby na samorealizację. I właśnie dzięki takiej postaci jak Roxolana. Możemy nawet znaleźć precedensy tego, że Ukraińcy, którzy trafiali w tak straszną sytuację jak niewola, Oto. Straszna sytuacja jak niewola. budowali sobie udaną karierę. Mówię przecież, że gdzieś Jacy my mądrzy.